Tak? Tak? Gdzie? Kiedy? Tak jest. Cześć! Dostałem właśnie informację z dowództwa, że Witek potrzebuje na swoim warsztacie troszeczkę wsparcia i mam mu dostarczyć te kredki, którymi pokażemy wam, jak robić naprawdę ciekawe rzeczy na modelach. Także Witkowy warsztat już za moment, ale ja na ten front modelarski muszę się jeszcze dostać, także pozwólcie, że będę już leciał i życzcie mi szczęścia. O, nareszcie. Jestem, Witku. Słuchaj, tu mam parę kredek pojedynczych, tak jak chciałeś, a tu jeszcze specjalne 2 zestawy. Wystarczy do tego projektu? Wystarczy. Dobra, to co będziemy robić, słuchaj. Czołgiem. Wojtkowi, dzielnemu kurierowi, udało się przedrzeć do mnie i dzięki temu mogę wam dzisiaj zaprezentować krótki film z akowskimi kredkami w roli głównej. Na przykładzie modelu niszczyciela czołgów z firmy Panda pokażę wam, jak wykonać rendering koloru bazowego właśnie przy pomocy kredek akwarelowych. Od lat do tego celu używam farb olejnych, jednak gdy firma AK Interactive wypuściła całą gamę kredek dedykowanych procesowi weatheringu, stwierdziłem, czemu by nie zobaczyć, z czym to się je. Oczywiście rendering olejami także wam zaprezentuję. Będzie to w filmie z kontynuacji prac nad czołgiem M41 Walker Bulldog. A więc zaczynamy. Model Mardera pomalowałem dokładnie taką samą techniką jak podczas prac nad M41. Jedyną różnicą jest tutaj kolor, gdyż użyłem tutaj klasycznie niemieckiego ciemnożółtego Dunkelgelb. Malowałem to oczywiście doskonałymi farbami AK z serii Real Color. Na tym etapie użyłem 3 kredek. Są to kolory żółty yellow, następny biały i kolor Light Chipping for Wood. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie jest to kolor dość mocno beżowy, więc w sumie należy potraktować go jako kolor pośredni. Do prac z kredkami wystarczy nam jedynie jeden pędzelek, nieduży, i pojemnik z czystą wodą. Ewentualnie możemy jeszcze wziąć ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar wilgoci. Weathering zacznę od płyty czołowej niszczyciela czołgów. Kolory kładę na mokro. Jak widzicie, najpierw maczam kredkę w wodzie, a potem maluję cienką linię w żądanym miejscu. Zaczynam od koloru żółtego. W przypadku płaszczyzn nachylonych lub pionowych maluję podłużne linie, następnie mogę dodać kolejne kolory. Biały, którym będę imitował większe spływienia farby, i beżowy, czyli ten kolor, o którym wspominałem, pośredni, który obie te skrajne kolory będzie ładnie scalał. Gdy skończę malować linie, mogę je rozmyć zwilżonym w wodzie pędzelkiem. Musimy jedynie pamiętać, żeby pędzel nie był zbyt mokry, gdyż możemy po prostu dokumentnie zmyć warstwę kredek, no i będziemy musieli po prostu zaczynać od początku. W przypadku płaszczyzn poziomych zamiast linii maluję niewielkie plamki wszystkich 3 kolorów. Jest to technika taka sama jak w przypadku wykonywania klasycznej olejnej tzw. biedronki, czyli różnokolorowych kropek, które następnie blendujemy na powierzchni. Jak widzicie na filmie, płyta przednia czołgu już zaczyna wyglądać bardziej atrakcyjnie od reszty modelu. Zrobiła się bardziej plastyczna. W swoich pracach bardzo lubię kontrasty i intensywniejsze odcienie danych kolorów.
Wyznaję zasadę, że bardziej zróżnicowany i kolorowy model jest po prostu ciekawszy i atrakcyjniejszy dla postronnego oglądającego. Taki mam styl malowania miniatur, który sprawia mi radość w czasie długich godzin spędzonych w Hadesie, czyli mojej modelarni, w której Was dziś goszczę. Tytuł odcinka to Szybkie kredki i jak widzicie na filmie, weatheringuje się nimi naprawdę w błyskawicznym tempie. Przy malowaniu dużych płaszczyzn pionowych, np. jak tutaj na bocznym pancerzu przedziału bojowego, możemy użyć większego płaskiego pędzla. Z pewnością ułatwi nam to równomierne rozmywanie kredek i uzyskiwanie pożądanych efektów. Kredki, czyli Weathering Pencils for Modeling, możemy kupić w jednym wielkim zestawie zawierającym wszystkie wydane do tej pory kolory. Możemy też kupić go w mniejszych tematycznych setach, na przykład takich jak widzicie po prawej stronie na moim biurku, czyli są to na przykład zestawy dedykowane Green Brown albo Rust and Strix, zawierają odpowiednie odcienie kolorów, ale także możemy kupić wszelkie kredki na sztuki. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż umówmy się, niektórych kolorów jak na przykład biały, czarny, ewentualnie chipping colors, będziemy używać jednak dużo więcej niż na przykład różu czy jakiegokolwiek mniej popularnego koloru. Jak widzicie na filmie, prace nad marderem postępują niezwykle szybko i to jest największa zaleta weatheringu wykonywanego kredkami. Dzięki temu do kolejnego etapu postarzania naszej miniatury możemy przystąpić niemal natychmiast. Jest to ich niewątpliwa przewaga nad farbami olejnymi, gdzie zazwyczaj po nałożeniu renderingu, biedronki czy choćby zwykłych zacieków odstawiam model na dzień lub dwa, aby wszystko dobrze wyschło. W przypadku, gdy kolejny krok, jaki sobie zaplanowaliśmy, jest na przykład zapuszczenie we wszelkie zakamarki wasza punktowego, możemy to zrobić od razu, bez potrzeby nakładania na model błyszczącego werniksu lub jakiejkolwiek innej warstwy rozdzielającej. Farba olejna i rozpuszczalnik nie naruszy nam warstwy akwareli, którą nałożyliśmy na model. Natomiast gdy chcemy nałożyć wodne kalkomanie, to w tym momencie niestety musimy bezwzględnie zaaplikować warstwę werniksu. Może to być jakakolwiek farba. Ja na przykład używam farby X22 Clear z Tamiya. Robi bardzo fajną, bardzo odporną warstwę. O ile terpentyna lub jakikolwiek inny olejny rozpuszczalnik nie zrobi krzywdy kredkom, to jednak zwykła woda, nieodzowna przy wodnych kalkomaniach, może spowodować niestety spłynięcie wszelkich efektów, które stworzyliśmy chwilę wcześniej.
Dla wygody zawsze sklejam modele w sposób, aby powstały poszczególne sekcje, czyli jeśli jest tylko możliwość, to układ jezdny sklejam jako całkowicie zdejmowalny, osobno kadłub, osobno wieża lub jak w tym przypadku Mardera jest to zespół armaty i ewentualnie wyposażenie jak wszelkiego rodzaju łomy, łopaty, etc. Maskę armaty maluję dokładnie tak samo jak w przypadku bocznych płyt pancerza, czyli kolorowe linie rozmywam w dół płaskim pędzlem. Natomiast w przypadku armaty maluję żółto-biało-beżowe kropki i rozmywam je wokół walca lufy w sposób dość przypadkowy. Na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących kredki akwarelowe. Osobiście posiadam także zestaw kredek z firmy Kohinoor. Mają bardzo podobną paletę kolorów, jednakże mają też pewną wadę, przez którą lepiej maluje mi się kredkami od AK Interactive. Mianowicie Kohinoory są jednak dużo twardsze i ich pigment nie rozmywa się aż tak dobrze jak w przypadku kredek AK. I w tym właśnie miejscu zauważyłem największą różnicę między weatheringiem olejnym a tym kredkowym. Jak już wspominałem, kredki od AK są miękkie, więc nie musimy nakładać ich tylko na mokro, jak prezentuję to na filmie. Możemy także rysować nimi klasycznie, na sucho. Jednak pamiętajmy, żeby nie przyłożyć do tego zbyt dużej siły, gdyż możemy najzwyczajniej w świecie uszkodzić lub wręcz zerwać cienką warstwę farby. Dlatego osobiście prezentowaną metodę mokrą uważam za dużo bezpieczniejszą i obarczoną mniejszym ryzykiem. I tak właśnie wygląda rendering koloru bazowego wykonany kredkami akwarelowymi. Widoczna na filmie całość zajęła mi niecałe pół godziny. Model schnie niemal natychmiast, co jest sporą zaletą w przypadku modelarzy, którzy nie mają zbyt dużo czasu na celebrowanie swojej pasji. Polecam także tę technikę początkującym adeptom modelarstwa, ponieważ gdy popełnimy błąd, możemy po prostu zmyć kredki i zacząć od nowa. A na końcowej prezentacji modelu możecie zobaczyć, jak Dunkelgelb, czyli kolor bazowy, zmienił swoje oblicze. Model zdecydowanie zyskał więcej życia i stał się bardziej plastyczny, a dla mnie po prostu atrakcyjniejszy. Tak przygotowany pojazd jest gotowy do kolejnych prac malarskich, które zaprezentuję w kolejnych filmach z serii Witkowy Warsztat na kanale Exito TV. Tak więc dziękuję za uwagę i czołgiem i do zobaczenia.